21 września 2022 roku prezydent lub bardziej dyktator Rosji oznajmił swojemu społeczeństwu tzw. częściową mobilizację w Rosji. Zgodnie z dekretem służbie mieli podlegać głównie rezerwiści, czyli ci, którzy służyli już w rosyjskich siłach zbrojnych. Natomiast nowi poborowi mieli przejść szkolenie. W rzeczywistości na front trafiali i trafiają niemal wszyscy. Już wówczas sama świadomość rzucenia na front przyprawiała Rosjan o dreszcze, a dantejskie sceny mające miejsce podczas manifestacji przeciwko wojnie, komisji poborowych, koszmar z linii frontu obiegające media społecznościowe wywoływały u nich prawdziwe przerażenie. Dziś natomiast te negatywne emocje potęguje nie tylko wciąż potajemnie kontynuowany pobór do rosyjskiej armii, ale również frustracje związane z tym, że wpajany im od dzieciństwa obraz potężnej Rosji legł w gruzach, przez co nawet planowana wielka ofensywa może okazać się druzgocącą klęską nie tylko kremlowskiej władzy, ale całej matuszki Rosji. Przeanalizujmy dziś zatem, jak bardzo Rosjanie są przerażeni ich możliwą klęską i dlaczego ich dotychczasowe działania to blamaż współczesnej sztuki wojennej. Aby kontynuować dzisiejszy film, muszę Wam niezmiernie podziękować za Wasze łapki w górę, suby oraz wspaniałe, motywujące do dalszej ciężkiej pracy mnie i mój zespół Wasze komentarze. Pamiętajcie, to z Waszą pomocą ten kanał staje się z dnia na dzień bardziej popularny, dzięki czemu nasze materiały trafiają nawet do czołówki najpopularniejszych filmów polskiego YouTube'a, za co bardzo, ale to bardzo Wam dziękujemy. A teraz bez dalszego przedłużania i wazeliniarstwa jedziemy z tym materiałem. W ciągu ostatnich 12 miesięcy mogliśmy się przekonać, że wprowadzonych od 24 lutego 2022 roku przez putinowską Rosję działań wojennych na Ukrainie zaczęły dość szybko przybierać zaskakujący wręcz obrót na korzyść strony broniącej się. Dzięki czemu latem i jesienią ubiegłego roku Ukraińcy nie tylko nie zostali zmiażdżeni przez rosyjską machinę wojenną, ale co więcej, odzyskali większość z utraconych wcześniej na rzecz Rosji terytoriów. Jednak ta względna stabilność linii frontu w ostatnich tygodniach podsyciła nowe sugestie, że Rosja może wkrótce przejść do ofensywy, planując masowy atak, który teoretycznie miałby w ostatecznym rozrachunku zakończyć tą wojnę na korzyść Rosji. Nigdy nie wyrzeknę się przekonania, że Rosjanie i Ukraińcy to jeden naród. Tyle, że na dzień dzisiejszy, po tym jak ten suwerenny kraj, z góry skazany na przegraną i określany przez Putina jako nie mający prawa do samodzielnego istnienia, obnażył w swojej heroicznej walce słabość rzekomej potęgi militarnej Federacji Rosyjskiej, okazało się, że główny problem Putina leży jednak w tym, iż coraz mniej ludzi w jego społeczeństwie wierzy w wygraną i generalnie nie chce walczyć w imię mrzonek o potędze Wielkiej Rosji, którą wpajano im od dzieciństwa. Przed 2022 rokiem wielu analityków wojskowych i samych Rosjan postrzegało ten kraj jako przytłaczającą siłę militarną z nowoczesną bronią, skutecznym planowaniem i silnym przywódcą. Nagle, gdy ta zasłona opadła, światu pokazał się obraz wojska z przestarzałymi koncepcjami strategii wojennych, ze zdezelowanym i zaniedbanym wyposażeniem oraz wszechogarniającą korupcją prowadzącą do braków podstawowych elementów jak hełmy czy kamizelki kuloodporne. Wydali nam dziś świetne kamizelki kuloodporne do ASG. Chronią przed pneumatyką. Zamierzają wysłać nas z tym na Ukrainę. To są prezenty od Rudeniego. Hełmy typu chińskiego. Też nie wiadomo, kto to produkował i gdzie. Nic nie wiadomo. Wszystko dookoła to pokazuwa. Jednym z zasadniczych błędów, który popełniły rosyjskie służby przygotowując swoje analizy przed rozpoczęciem inwazji, było niewzięcie pod uwagę skali korupcji w rosyjskiej armii. Jest ona oczywiście zjawiskiem powszechnym w Rosji od dekad, będąc wszechobecną w sektorze przemysłu obronnego i siłach zbrojnych, co szczególnie podczas rządów Putina doprowadziło do niedoborów w wyszkoleniu i sprzęcie, ostatecznie skutkując obniżeniem sprawności bojowej armii, uważanej przed zaatakowaniem Ukrainy za jedną z najsilniejszych na świecie. W konsekwencji czego trafiający na front soldaci mierzyli się nie tylko z silnie zmotywowanymi siłami ukraińskimi, ale również z brakiem koordynacji w działaniach, wsparcia piechoty, braku paliwa i innych podstawowych elementów potrzebnych do sprawnego działania.
To zaś pozbawiło w dużej mierze zarówno walczących, jak i zwykłych obywateli wiary w powodzenie bezsensownych działań rozpoczętych przez kremlowskie władze. Za zgodą Rady Federacji Rosyjskiego Państwa oraz zgodnie z traktatami o przyjaźni i wzajemnej pomocy z Doniecką Republiką Ludową i Ługańską Republiką Ludową, ratyfikowanymi przez rosyjski parlament 22 lutego, podjąłem decyzję o przeprowadzeniu specjalnej operacji wojskowej. Pomijając więc nawet samą kwestię błędnej decyzji Putina i równie nietrafionej oceny zaangażowania Ukraińców w walkę o niepodległość, musimy mieć także świadomość, iż nie tylko rosyjskie służby zawaliły w przedstawianych Putinowi analizach związanych z rozpoczęciem agresji na Ukrainę. Błędy w ocenie sytuacji dotyczącej ostatecznego wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej popełniły także Stany Zjednoczone, czy też bardziej ogólnie natowskie służby wywiadowcze. Bo choć amerykańscy wysoko postawieni wojskowi wielokrotnie ostrzegali przed zbliżającą się eskalacją, podkreślając tym samym powagę sytuacji, to nikt chyba do końca nie wierzył w to, że Putin faktycznie zdecyduje się na pełnoskalowy atak. Poza tym Amerykanie błędnie próbowali porównywać sytuację Ukrainy do tej mającej miejsce w Afganistanie oraz do pewnego momentu zdecydowanie nie doceniali ukraińskiego czynnika ludzkiego i bohaterskiej obrony swoich terytoriów. Ta determinacja Ukraińców do zaciekłej walki miała także konsekwencje polityczne. Wielu zachodnioeuropejskich polityków sprzeciwiało się udzielaniu pomocy wojskowej. Równie niechętnie podchodzono do udzielenia ewentualnej pomocy wojskowej Ukrainie jeszcze w okresie poprzedzającym rosyjski atak. Głównie z obawy na to, że takie posunięcie zostanie odebrane w Moskwie jako swoista prowokacja Zachodu. Niemniej jednak ostatecznie okazało się, że to właśnie ci, których prawie we wszystkich analizach wskazywano jako przegranych, w rozpętanej przez Putina batalii dość szybko okazali się o wiele potężniejsi niż ktokolwiek się spodziewał. Faktem jest jednak także i to, że im dłużej trwa wojna i im więcej rund przymusowego poboru do wojska przeprowadzi Władimir Putin, to może się okazać, iż ta ilościowa przewaga Rosji w potencjale ludzkim zaważy na dalszych losach tego konfliktu. Strategia Rosji niemal od zawsze opierała się na mobilizacji wielu żołnierzy z kompletną ignorancją wartości, jaką stanowi ich życie. I wiele wskazuje na to, że wciąż tak jest. Owszem, takie podejście podczas II wojny światowej pozwoliło im odnosić sukcesy w wielu starciach. Ale dziś wielkość armii nie jest sama w sobie czynnikiem decydującym o zwycięstwie we współczesnych wojnach. Jeżeli chodzi o ten najniższy szczebel, czy ten szczebel szeregowych, to rzeczywiście Rosjanie mają problem, dlatego że to nie są żołnierze gotowi. Oni zostali oczywiście teoretycznie wyszkoleni, ale oni nie są gotowi, dlatego że oni po prostu nie chcą walczyć. Powiedzmy sobie szczerze, czas działa tutaj w tym momencie też na niekorzyść Rosjan, bo oni nie mogą ich długo trzymać bez celu. I dlatego tak coraz bardziej przekonuje się do tego, że jednak ta ofensywa może nastąpić, bo Rosjanie coś z tymi żołnierzami muszą robić. Oni w tej chwili mają 300 000 nowo powołanych żołnierzy, którzy po pierwsze zostali wyrwani ze swoich domów, którzy nie chcą walczyć, którzy wymagają pieniędzy, którzy wymagają szkolenia, wymagają jedzenia, czyli wszystkiego tego, czego tak naprawdę Federacja Rosyjska w tej chwili z którym jest trudność w zapewnieniu tego wszystkiego, jeżeli chodzi o Federację Rosyjską. W związku z powyższym z tym rzeczywiście jest problem. O kadrę oficerską, tą młodszą, to ja bym się nie martwił, dlatego że ta kadra oficerska wcale nie jest źle wyszkolona. Oni mogą zostawić swoich żołnierzy, nikt się tym nie przejmuje, natomiast to nie są głupi oficerowie, to nie można tak mówić. Co do generalicji, to od razu stwierdzam, że to jednoznacznie, zawsze mówiłem, że to są po prostu idioci, także naprawdę, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób oni działają i w jaki sposób wykorzystują dostępne im środki, to są po prostu idioci, bo rzeczywiście tymi środkami, które oni dysponują, jeżeli chodzi o niższe dowodzenie, nie jest problem, jeżeli chodzi o wyszkolenie i o umiejętności, natomiast jest problem, jeżeli chodzi o morale, a te doły, no to po prostu tak jak mówią niektórzy, to jest mięso armatnie, które zostanie wysłane, którzy pójdą, bo tak im się będzie kazało i tak rosyjska mentalność im każe, żeby to wykonywać, natomiast oni tak naprawdę większej wartości nie będą mieli. Mając do dyspozycji 300 000 poborowych, to będzie rzeź. Poza tym nowo zwerbowani rosyjscy żołnierze, którzy do tej pory robili niemal wszystko, by uniknąć poboru, ale nie mając środków, odwagi lub klasycznie rozumu do ucieczki z kraju, z pewnością są kiepskim surowcem dla putinowskiej armii. Nie ma mowy, by wcielili mnie do armii. Wolę trafić do łagru, niż iść na wojnę. Zabrali mnie do innego pokoju. Było w nim kilku mężczyzn. 2 policjantów i 2 w cywilu. Zamknęli drzwi od środka i zaczęli mówić mi, że jestem nikim. Potrącali mnie, przepychali, nawet kopali. Musiałem to znieść. Ale ostatecznie opuściłem posterunek, niczego nie podpisując.
Mówią nam po prostu jedźcie. Nie obchodzi ich to, czy wrócimy. W tej mobilizacji chodzi o wygraną za pomocą ilości. Mięsa armatniego, bo jakości tutaj nie ma. To pokazuje chyba najlepiej, że nowi poborowi raczej nie będą mogli wyrządzić znacznych szkód ukraińskim siłom, tym bardziej, że tacy żołnierze muszą zostać odpowiednio przeszkoleni, co zajmuje minimum 6 miesięcy, a czasami nawet rok. I to pod warunkiem odpowiedniego zaangażowania. Poza tym ta nowa rosyjska armia nie ma wielu doświadczonych dowódców, ponieważ ci już zginęli, a także nie będzie miała czasu na wspólne ćwiczenie manewrów, zanim zostanie użyta na polu walki, co z pewnością musi wśród tych ludzi budzić przerażenie, gdy mają świadomość bycia mięsem armatnim. Wprawdzie wciąż pojawiają się wypowiedzi niektórych rosyjskich generałów, polityków lub propagandystów, mający przestraszyć kolektywny, jak to oni twierdzą, Zachód, ale w doskonały sposób mentalność tamtejszych dowódców i polityków podsumował w jednym ze swoich wywiadów komandor Maksymilian Dura, określając ich niereformowalnymi łapówkarzami, którzy za nic mają życie swoich żołnierzy. Uderzą prawdopodobnie w pierwszych miesiącach tego roku i to uderzą zarówno od Białorusi, jak i także ze strony wschodu, mając do dyspozycji 300 000 poborowych. To będzie rzeź. Na dodatek tu dla Kremla pojawia się kolejny problem. Ci wszyscy nowi poborowi muszą również otrzymać w cudzysłowie nowy sprzęt, z którym także był i jest problem. Tym samym daleka od modernizacji sprzętu i zwiększenia produkcji Rosja wydaje się wręcz niezdolna do odwrócenia szkód, które już poniosła w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Według niezależnych szacunków opartych na dowodach fotograficznych Rosja straciła co najmniej 1600 czołgów. Przed wojną roczna produkcja tego rodzaju sprzętu w Rosji była zaskakująco mała. Na przykład w latach 2014-2021 produkowała nieco ponad 200 czołgów rocznie. Teraz z powodu sankcji ograniczających import technologii oraz narastającej nieefektywności w rosyjskim łańcuchu dostaw wojskowych wydaje się być mało prawdopodobne, aby kraj ten zachował przedwojenne tempo produkcji. I choć były prezydent Miedwiediew twierdzi zupełnie coś innego, to jednak wielu analityków wojskowych uważa, że nawet najważniejsze rosyjskie jednostki jak lotnictwo czy doświadczone elitarne wojska powietrzno-desantowe otrzymują obecnie gorszej jakości sprzęt oraz słabszy serwis. Na przykład silniki myśliwców poddawane ekstremalnym obciążeniom nie mogą być odpowiednio regenerowane, czyli m.in. poddawane specjalistycznym pracom, ponieważ takie były wykonywane przez zagraniczne koncerny, a przy obowiązujących sankcjach jest to po prostu niemożliwe. Część jednostek rzucanych do walki jest transportowana postsowieckimi pojazdami, które mają dziesiątki lat, w tym radzickimi transporterami opancerzonymi BMP-1, których zapewne niektóre egzemplarze zakupili od Kim Jong-una. Podsumowując dzisiejszy materiał, wcale mnie nie dziwi, że zwykli Rosjanie niemal od początku ogłoszonej przez Putina pierwszej fazy mobilizacji robili wszystko, by jej uniknąć, a teraz najchętniej zapadliby się pod ziemię lub ukryli gdzie tylko się da, żeby nie brać udziału w tej bezsensownej walce, gdzie politycy i dowódcy w imię swoich własnych interesów skazują ich na niemal pewną śmierć. Oczywiście nie byłoby sukcesów na ukraińskim froncie i przerażenia w oczach wcielanych siłą do wojska Rosjan, gdyby również nie kreatywność i determinacja naszych wschodnich sąsiadów, a także pomoc Polski i wielu innych krajów należących lub nie należących do Sojuszu Natowskiego. Właśnie ta determinacja zarówno w udzielanej pomocy, jak i w samej walce Ukraińców i wyciskania czego się tylko da z dostępnej broni i sprzętu włącznie z adaptacją cywilnych aut lub dronów jako wyposażenia wojskowego naprawdę robi wrażenie. Ale jeśli Ukraińcy mają dalej walczyć, potrzebują sprzętu, bowiem najwyższą cenę za jego brak płacą właśnie walczący na froncie ludzie. A najgorsze jest to, że i wśród ukraińskich władz korupcja stanowi naprawdę poważny problem. Tyle na dziś, dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam w najbliższych dniach na kolejny materiał. Cześć!